Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj dobrze znana subskrybentom kanału marka Orico. Kolejny ich produkt i kolejny hub 4-portowy USB 3.2. Tutaj będziecie mieli linka do poprzedniego huba tej marki. Dzisiaj podobny produkt, ale z nieco wyższej półki, przynajmniej jakościowej. Produkt o zbliżonych parametrach, też 4-portowy, tym razem jednak USB typu C only, tylko USB typu C już, chociaż są wersje, jeżeli dobrze pamiętam, również z USB-A. Natomiast to, co wyróżnia od tamtego modelu, szczególnie ten produkt, to jakość wykonania. Jest metalowy, jest zdecydowanie wyższej jakości, jeżeli chodzi o wykończenie. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Jeżeli chodzi o urządzenie, jest to 4-portowy hub USB 3.2. Jest on przeznaczony i do laptopów, i do desktopów, i do ultrabooków, w zasadzie do każdego urządzenia, do którego możemy podłączyć port USB typu C. To urządzenie powinno być wspierane. Mamy poglądowe zdjęcie, przeźroczysta ścianka górna i aluminiowe, metalowe boki. Mamy oczywiście główne cechy wyszczególnione na opakowaniu, właśnie transparent shell, czyli ta górna pokrywa jest przeźroczysta, widzimy elektronikę. Ja to na przykład bardzo lubię. Nie wszyscy oczywiście lubią mieć wgląd do wnętrza. Ja zazwyczaj preferuję tego typu urządzenia. Mamy też informację, że ta góra jest wykonana z plastiku, ale stop aluminium to jest cała reszta. Mamy oczywiście 5V wejście do zasilania. Jest to aktywny hub. W przypadku konieczności oczywiście 10 gigabitów pełna prędkość, jeżeli chodzi o transfer danych. Nie jest to port 5 gigabitowy, tylko 10. Oczywiście jeżeli macie wolniejsze porty, to będzie pracował z połową prędkości, natomiast w przypadku szybkich portów USB typu C 10 gigabitów to takie wsparcie jest i cała przepustowość będzie wykorzystywana. Mamy jeszcze dodaną informację oprócz prędkości o dodatkowym zasilaniu, materiale wykonania, czyli właśnie plastik i aluminium i ta górna część przeźroczysta, jeżeli chodzi o obudowę. Nie pozostaje mi nic innego, a nie, przepraszam, jeszcze tylnia ścianka. Oznaczenie kodowe, bo jest tych wersji kilka, w zależności od tego, czy chcecie mieć USB-C czy A. Ja chciałem tylko C i w zależności od tego, czy chcecie mieć kabel 50 cm czy 100 cm, macie chyba ze 4 warianty, więc mamy 4 porty USB-C, 4 porty USB-C, tutaj nie ma w ogóle A. Jeżeli chodzi o zasilanie PowerPort, to jest 10 W dodatkowo, 5V, 2 A. Jeżeli chodzi o dane, to USB-C do C, tutaj niestety A już nie ma. Prędkość, tak jak powiedziałem, pełna 10 gigabitów, wymiary 57 na 57 na 20, prawie 1 mm, więc urządzenie jest kompaktowe, wykonane z aluminium i z plastiku. Ja mam kabel 1-metrowy, więc ten dłuższy. Adres supportu orico.com.cn, strona internetowa producenta www.orico.cc i oczywiście kraj wykonania Chiny, ponieważ Orico jest z Shenzhen. Mamy też oznaczenie konkretnego modelu. Spełnione wszelkie normy europejskie, kanadyjskie. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozpakować urządzenie. Co otrzymujemy w środku? Tutaj mamy kabelek z taką folią. Oznaczenie 10 gigabitów na sekundę. Kabel jest całkiem solidny, gruby. No taki musi być przy 10 gigabitach. Tutaj już są spore transfery. Instrukcja obsługi. Tak, jak widzimy, są różne wersje USB-A, USB-C. Nie wiem, czy jeszcze nie ma wersji. Tak, jest jeszcze taka wersja 2C, 2A. Natomiast teraz mamy tutaj USB-C. Samo urządzonko. Ja jeszcze sprawdzę, czy coś tutaj jest. Nie ma nic więcej w opakowaniu.
Samo urządzenie, słuchajcie, jeżeli chodzi o hub, może ja ściągnę tą folię z góry. Mamy też folię, słuchajcie, na dole. Obie folie zdejmujemy. Tutaj mamy wersję 4x USB 3.2. Mamy wersję przeźroczystą, model konkretnie XHJ4C-G2. Wejściowo mamy 10 gigabitów. Jeżeli chodzi o wyjście, mamy 4 razy 10 gigabitów, które oczywiście muszą współdzielić te 10 gigabitów na wyjściu. Jeżeli chodzi o moc, 10 W maksymalnie dodatkowo. Orico Shenzhen Technology jest producentem, wyprodukowano w Chinach. Tyle jeżeli chodzi o oznaczenia. Mamy czarną płytkę w środku, a tutaj mamy takie gumowane, słuchajcie, wypustki. Pozwalają nam na postawienie sprzętu tak, aby on się nie ruszał, był stabilnie stał. Mamy dwa gniazda i jedno z tych gniazd to jest gniazdo do danych 10 gigabitów, a drugie do 10W do zasilania aktywnego huba. Oczywiście w wielu wypadkach nie będzie to konieczne. Mamy też logo producenta i górną część. Tutaj mamy 4 porty USB typu C do 10 gigabitów i mamy kontroler. Jeżeli chodzi o serce urządzenia, to jest to układ GL3590. Dla tych, którzy nie kojarzą, jest to układ Genesis Logic, jednego z bardziej znanych producentów tego typu układów. Nie jest to może najnowszy układ, jeżeli chodzi o huby USB, ale jest solidny i sprawdzony już od kilku lat na rynku, więc tutaj nie powinno być żadnych zaskoczeń na minus. Wiemy, czego się spodziewać po tym układzie i powinien zapewnić on całkiem satysfakcjonującą wydajność, przy tym emitując niewielkie ilości ciepła. Podłączenie hubu sygnalizowane jest jedną diodą na spodzie urządzenia, więc tak naprawdę, jeżeli przełożymy je w ten sposób, to światło nas nie razi. Przez kilka dni intensywnie korzystałem z tego huba od Orico i muszę szczerze przyznać, że nie napotkałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o pracę. W większości wypadków wystarczało mi do korzystania z tych portów USB-C tylko zasilanie z kabla. Jeżeli podłączyłem bardziej prądożerne urządzenia, to wtedy przydał się dodatkowe zasilanie 10W, ale mogłem używać nawet bardzo prądożernych urządzeń. Więc tutaj, jeżeli chodzi o kulturę pracy, czy samą pracę i stabilność, nie mogę mieć żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to tutaj jest rewelacyjnie, bo mamy aluminium i przeźroczyste szkło, więc dla mnie idealne połączenie, bo ja lubię widzieć elektronikę i układy elektroniczne i lubię też obcować z metalem, jak chyba większość użytkowników. Jest to zawsze w odczuciu bardziej premium produkt. Wyższa waga urządzenia też ma swoje plusy, ponieważ stawiając urządzenie na blacie, mamy pewność, że ono się nie będzie przesuwać pod naprężeniem kabli, tylko będzie stabilnie stać na podłożu. Dajcie znać w komentarzach poniżej, co Wy myślicie o hubach USB-C, czy ich używacie sami i jeżeli tak, to jakich firm, ile portów jest Wam potrzebnych. Jestem ciekawy Waszych opinii, napiszcie poniżej. Jeżeli ten materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału dla tych, którzy tego jeszcze do tej pory nie zrobili. Udostępniajcie, szerujcie ten materiał, aby news się posieci, a ja na sam koniec tutaj Wam gdzieś wstawię materiały o innych hubach USB. Hej, hej, do kolejnego wideo.